Cześć Kazie i Kaziczki, witam Was serdecznie i zapraszam na specyficzny, specjalny vlożek. Dzisiaj specjalnie z Helenowego samochodu, bo oto jedziemy sobie razem do pracy. Me and Helen on our way to work. Zapraszamy. Dzisiaj Helen opowie o tym, jak nauczyła się portugalskiego i jak sobie poradziła ze strachem przed mówieniem w obcym języku. To jest już wielki powód, żeby stawić łapkę w górę, a może nawet komentarz. Kazik TV. Nauka i rozrywka. So Helen is driving now. I will try not to distract her too much, but hello Helen. Gentle questions. Hello my darling. Helen is focusing on the road. Well, one of us better. So Helen, you are a very unusual English person. Are you English actually? I am English, well I'm half English. My mother's Irish, so I'm half and half. Okay. You speak Portuguese, don't you? I do. Not an awful lot, but I speak enough to get by in the country just using Portuguese. Helen, you say that you have enough Portuguese to get by in Portugal. Yes, I do. I kind of have to, because when I was younger, I decided that I wanted to go and teach overseas, and I really love Portugal, so I decided that I wanted to go and teach in Portugal. Now, when I got there, I didn't speak a word. I could just say, hola, and then I learned the basics. I think the basics always come first, please, thank you. And I was never very good at languages at school. I was very conscious that it wasn't conscious. I was very aware that languages were my strong points. And I guess if I'm honest, there was a side of me that was frightened of making a fool of myself. So at first I kept very quiet. I listened a lot. But then I found that I was kind of feeling quite lonely. I would go out and there would be conversations going on around me, and I just couldn't follow them because Portuguese is so different to English. So I did two things. I actually went to classes in the evening where I studied just grammar. But I then started to just have a go at saying things to my friends. Have a go. Trying. Trying. And it could be hilarious. I mean, part of it could be miming. Yeah. I'd get halfway through a sentence and not know the word. Hilarious. When we say hilarious, we mean ha ha ha, very funny thing. Very, very funny. Sometimes I would say totally the wrong things. Like me sometimes. And what I had to do was really get over that fear of making a fool of myself. And when you say make a fool of yourself in English, it means you make an idiot of yourself. I had to kind of get my head around that. To learn a language, you've got to be prepared to do it. And sometimes even dress up. Sometimes even dress up, do silly things. Yeah. And actually, it's often those points where you make mistakes and you do really laugh with your friends when they explain to you what you've just said. You remember those things. Yes. Yeah. And those are the words that you actually remember. Because they stay in your heart. And also, I think you've got to have that real desire to do it. I think that living in a country, if you want to not feel isolated, you kind of just have to throw yourself in at the deep end. Go for try it. and swim. Yeah, go for it. And be prepared that you will make a lot of mistakes, but does it matter in does life? It matter? Really? And I think I've said this to you before. If you're with nice people, they will laugh with you, not at you, and there's a big difference in that. Yeah.
And I had a lot of help from my friends. They used to correct me in a nice way. I mean, I would say a word and then they would repeat it with the correct pronunciation. And like we do. Yeah, like we do when we're speaking together. Although, ironically, it's often my English that you're correcting. But you know, there's this thing of fear and keeping my face. I want to. Chcę zachować twarz, tak, nie chcę się wygłupić. This is a big thing, the biggest thing which stops us from learning a language or using a language. I think so. And I even think you have to kind of let that guard down and actually think it doesn't matter. And that's what I'm always saying when someone says, "Oh, Kat, your accent, you know, this is not perfect." I said, well, have I ever introduced myself as an accent teacher or I'm the Mrs. Perfect? Exactly. It's not about it. It's honestly not about it. Exactly. And if you think you can go to different parts of the UK and the accent is so radically different, even I, as an English person, have problems understanding, for example, an accent from the northeast, which we call a Geordie accent, or a Liverpool accent, which we call a Scouse accent. I have problems understanding that. To me, that's sometimes like a completely different language. Do you remember our friend from Liverpool who would come to work and say, "Wow, we had so much fun"? Fun, exactly. I grew up in Birmingham. I always remember the expression they used to say, "When are you all right? Are you all right, or kid?" And my mum used to correct me in proper English. Proper English. Standard English, proper, better English, isn't it? It is thinking. But I do, and in answer to your question, I do think the whole thing is about relaxing and actually just enjoying it. Because it is joy to communicate in another language, isn't it? Once you start doing it, you pick up more and more, and bits start fitting together, and you have to be patient. I mean, they say it takes a normal, intelligent person immersed in a language 5 to 7 years to become fully bilingual. And you have to become sort of kind of patient with that. So relax your bottoms. Just rozluźniamy, poślady. Smile and be prepared to make mistakes, and be prepared that those mistakes will be funny and your friends will ultimately appreciate the fact that you have just made that effort to speak to them in their language. And I think that's the most important thing. And find friendly people to talk to. Find people who want to talk to you and want to communicate and like communicating. I mean, let's face it, at the end of the day we can communicate without words. And we should be able to do that more. I do it all the time. Kat knows how I'm feeling just by looking at me, or I can have some hand signals that tell her how I'm feeling. Eyes. There's many forms of communication, and that's very helpful when you are learning and we are trying, or when I'm explaining things to students. I use my face all the time and my hands. Yeah, a friend of mine said to me recently, "Will you stop using your hands and miming while you're talking to me?" This is our school habit, isn't it? Yes, it's our school hat. But for me, it became a beautiful thing then, because then I could go into people's homes, meet people's families, and go for dinners at people's homes. Have a life. Actually feel accepted and part of the culture that was going on around me, and really made me feel like I belonged to that community more. Because I would introduce yourself, Helen. I would introduce you as Helen is bilingual and bicultural, really. Yeah, and I'm the same with English language and English culture. But I would still argue, and I think this is the important thing that people need to take on board,
My Portuguese is not perfect. I make a lot of errors still, and I'm still learning. I learn different things, different expressions each time I go back. Yeah. And I think the thing with language is you're kind of a lifelong learner. Yeah. It never stops. Even in your own language, your first language, you should still be learning new things, new ways of saying things. And therefore, in a second language, that's going to be an even stronger thing, you know? That's what makes it exciting. And just see it as that, and don't get frustrated. Don't get upset if you can't say it. Ask someone how you could say it. Practice it. Or find a different way of saying it. And don't remember to smile. Take it easy. Smile and laugh a lot, and you will make so many more friends just by trying. Thank you so much. So lovely viewers, my philosophy first thing in the morning. Bye bye, guys. Bye. I will translate. You use so many idioms and lovely expressions like take on board, get on with it, get by. I will explain that in a minute for you guys. Here is your coffee, darling. Bye. Bye. Take care and enjoy and go for it. Relax and have fun. Have fun. That's the most important thing. Have fun and make friends through it. And when we are relaxed, we learn more easily, and we just do it. Okay. Time for coffee. Bye. 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 Cześć Kazie i Kaziczki. Tego dnia dojechałyśmy z Helen jakoś do pracy, mimo że pokusa była bardzo duża, żeby gdzieś tam zjechać na jakieś wagary, ale dojechałyśmy. Once again, thank you Helen for taking part in this video. Bardzo dziękuję Helen za to, że zgodziła się wystąpić w filmiku i że tak fajnie i szczerze i z takim ciepłem i z taką miłością i przyjaźnią opowiedziała nam o swoich doświadczeniach, jak to było z jej portugalskim i jak ona nauczyła się portugalskiego i jak przede wszystkim przezwyciężyła ten strach przed używaniem języka, bo co innego jest znać język, wiedzieć o języku, a co innego go używać. I nawet niedawno widz do mnie napisał z takim pytaniem: no niby znam tą gramatykę, znam czasy, ale kurczę, nic nie umiem powiedzieć. A ja mu odpowiedziałam na to tak: no wyobraź sobie, że uczysz się fizyki na przykładzie skoku na bungee. Znasz rozpiętość liny, znasz odległość od platformy do ziemi, wiesz z jaką prędkością będziesz leciał, znasz wartość pędu i przyspieszenia i tak dalej. Ale czy to znaczy, że skoczysz? Czy to znaczy, że jak staniesz na tej platformie, to skoczysz? No właśnie. Tak samo jest z wiedzą o języku i używaniem języka. To są dwie kompletnie różne sprawy i niestety, nie wiem, zależy od waszych potrzeb, ale kiedy uczymy się języka angielskiego w szkole, to z reguły uczymy się o języku, a nie uczymy się używać tego języka. A także szkoła, a życie to są, no niestety, zupełnie inne sprawy. Dwie. Miejmy nadzieję, że w przyszłości te rzeczy się zmienią. Kto wie, może moja podróż po Polsce, moje małe tournée zmieni troszeczkę sposób, może zmienić troszeczkę podejście do tego, jak uczymy się angielskiego w Polsce. No więc wyrażenia, które padły w filmiku. I speak enough to get by, powiedziała Helen. I speak enough to get by. To get by to znaczy sobie poradzić po prostu. To get by. Poradzić sobie w życiu codziennym, dać sobie radę. Conscious or self-conscious. Helen mówiła, że na początku była bardzo taka, bardzo się wstydziła, pamiętała cały czas o tym, że mówi w tym obcym języku, że to nie jest jej mocna strona, że miała takie bariery, była taka self-conscious. To jest bardzo popularne słowo, to be conscious or to be self-conscious. Then I just started to have a go. To have a go to znaczy po prostu spróbować. Get over that fear. I had to get over that fear of making a fool of myself. Musiałam get over, czyli musiałam jakby przemóc się. Musiałam przejść przez tę barierę strachu of making a fool of myself. Musiałam przemóc ten
strach przed zrobieniem z siebie głupka. Takie jest dosłowne tłumaczenie, które tam Helen ładnie też nam to wyrażenie tam wyjaśniła w filmiku po angielsku. I had to get kinda my head around it. Czyli musiałam zaakceptować to, musiałam to pomyśleć, musiałam to przemyśleć, musiałam jakoś się na tym skupić. I had to get my head around it. Czyli musiałam się po prostu nad tym zastanowić, zaakceptować to. You have to have this real desire to do it. Kiedy próbujesz mówić w języku, w obcym języku, musisz mieć to prawdziwe takie pragnienie, żeby to zrobić. Musisz po prostu mieć motywację. Musisz się w to zaangażować. Właśnie o tym mówiła Helen. Mam tutaj na karteczce wypisane te sformułowania, bo trochę ich było, co? Też opowiadała o tym, jak ważni są przyjaciele i wsparcie otoczenia. I powiedziała tam, jeżeli będziesz z przyjaciółmi, z osobami, które Cię lubią, które Cię wspierają, even when you make a mistake, czyli nawet wtedy, kiedy zrobisz pomyłkę, popełnisz pomyłkę, oni będą laugh with you, not at you. They will laugh with you, not at you. Oni będą śmieli się razem z Tobą. Będą śmiać się razem z Tobą, a nie z Ciebie. Czyli takie pozytywne to jest with you, z Tobą, a nie at you, z Ciebie. To jest bardzo ważny punkt. You have to be patient, powiedziała Helen. Musisz być cierpliwy. It takes about 5 to 6 years, czyli zabiera to od 5 do 6 lat przeciętnej osobie, która jest immersed i taka zanurzona w języku, używa tylko tego języka na co dzień, na przykład żyjąc w kraju, którego języka chcesz się nauczyć. Nadal musisz sobie zarezerwować 5-6 lat, żeby ten język opanować i żeby mówić płynnie w tym języku. So you have to be patient. Musisz być cierpliwy. I właśnie o tym Helen powiedziała. People need to take on board. Nie, tam mówiła o tym, że jej portugalski nie jest perfekcyjny. People have to take it on board. Czyli ludzie muszą to zaakceptować, muszą o tym pamiętać, muszą brać to pod uwagę, że jej portugalski wcale nie jest jakiś super perfekcyjny, ale jest enough to get by. Ale jest wystarczające, żeby przeżyć, żeby poradzić sobie w życiu codziennym, żeby właśnie nawiązywać takie kontakty towarzyskie, spotykać się z ludźmi, odwiedzić kogoś w domu, być zaproszonym na imprezę i tak dalej. Bo jak Helen mówiła, jeżeli mieszkasz w kraju, którego języka nie znasz, nie potrafisz się odezwać, nie możesz nawiązywać tych kontaktów takich codziennych, to po prostu będziesz very isolated. Będziesz bardzo odizolowany, będziesz bardzo samotny. Taka jest właśnie alternatywa. Jeżeli żyjesz w kraju, na przykład żyjesz w Wielkiej Brytanii, ale nie chcesz z jakiegoś powodu używać tego języka, może się boisz, no to jesteś niestety skazany na samotność. Też bardzo pięknie Helen powiedziała, że kiedy uczysz się języka obcego, you are a lifelong learner. Też tam Helen bardzo fajnie powiedziała, że kiedy uczymy się języka obcego, kiedy uczysz się języka obcego, you are a lifelong learner. Mówiąc w swoim języku, cały czas uczymy się przecież swojego własnego języka, a kiedy posługujemy się językiem obcym, to już to w ogóle się to nigdy nie kończy. Ale z drugiej strony to jest właśnie dlatego interesujące, cały czas odkrywa się coś na nowo i to jest fajnie, to jest taka niekończąca się tak naprawdę podróż. Don't get frustrated, czyli nie frustruj się, nie denerwuj się. Don't get upset, nie złość się, nie smuć się, kiedy coś Ci nie wyjdzie. A ja na koniec powiedziałam, no właśnie, a propos tego dystansu. Zamiast powiedzieć don't forget, ja powiedziałam don't remember to smile. I to jest właśnie dowód na to, że każdy popełnia błędy. A, po angielsku to make a mistake. Nie to do a mistake, to make a mistake. Cały czas, bo jesteśmy właśnie takimi lifelong learners. I to, o czym mówiła Helen, powiem Wam, że największą barierą, którą ja widzę u swoich uczniów, to jest właśnie ten strach i ten brak pewności siebie. I naprawdę ja w pracy spędzam większość czasu nie na tym, żeby kogoś czegoś nauczyć,
ale żeby właśnie pomóc komuś get over that fear, żeby po prostu zainstalować w nim tę iskierkę pewności siebie. A jak zaczniesz have a go, jak zaczniesz próbować i odniesiesz jakiś malutki sukcesik, to masz wtedy coraz więcej tej pewności, żeby spróbować znowu. O, udało mi się raz, nie jest aż tak źle jak myślałem. W 9 na 10 przypadkach jest zawsze o wiele lepiej niż myślisz swoim angielskim. I pamiętajcie, że ten fear, właśnie ten strach, im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy self-conscious, tym bardziej się martwimy o to, jak postrzegają nas ludzie. Stąd między innymi ten pogląd, że dzieci uczą się języka szybciej, łatwiej i tak dalej. Niekoniecznie. Dzieci po prostu się nie boją. Dzieci właśnie próbują i podejmują ryzyko i nie przejmują się, ojej, kto coś o mnie pomyśli, jak powiem coś źle. Dzieci po prostu idą w to. Deep end approach, jak powiedziała Helen. Także pamiętajcie, że ten strach, właśnie on niestety z wiekiem, tak mi się przynajmniej wydaje, on trochę tak rozrasta się jak taki balon. I im większy ten strach, tym właśnie my jesteśmy mniejsi i tym mniejsza jest ta nasza właśnie chęć w ogóle komunikowania się w obcym języku. Ale tak jak na filmiku widzieliście, kolejny przykład, że angielski i w ogóle języki obce łączą ludzi. Uczymy się ich po to, żeby się komunikować, żeby nawiązywać przyjaźnie, nawiązywać fajne relacje z ludźmi po prostu, których lubimy, z ludźmi, którzy będą laugh with us, not at us. I tego Wam życzę, kochani. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę dla mnie, komentarz dla Helen, a dla wszystkich, którzy mają ochotę zostać ze mną na dłużej, ze mną i z moją przyjaciółką i w ogóle z moim kazikowym światem, zachęcam Was do subskrypcji, wtedy nic Cię nie ominie. Kochani, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! O, właśnie, Włosi tak robią pa. Mam taką koleżankę Włoszkę, która zawsze tak mówi pa, pa, cześć. Tak właśnie pokazuje. Pa, pa kochani, ciao. Bye, bye. Trzymajcie się.